Oj, Aluś, ile razy ci mówiłem, że Azorka nie ma, poszedł do nieba. Ach. Dzień dobry. A pani to się powinna wyspać. I to w domu. Kiedy się obudzi, bo to już tydzień prawie. Nie następuje poprawa. Nie umiem pani powiedzieć. No chyba można coś zrobić. Na ten moment nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie będą skutki niedotlenienia. Dopiero jak się obudzi. Jeśli się obudzi. Znaczy, że mam się przygotować na najgorsze. Bardzo mi przykro. Grodziec. No, będę za 5 minut, wyślij mi pineska. Nie chciałam zostawiać Julki samej, ale pomóc też jej nie mogłam, a czekanie doprowadzało mnie do szału. Praca nadaje życiu sens, zwłaszcza kiedy czujesz, że nie masz nad niczym kontroli. Wandalu jeden, nogi z dupy powyrywam. Gęby obije, że cię własna matka nie pozna. Szacunku dla cudzej własności nie mają. Gnojki. Niech pani uważa, pełno tu szkła. Znowu? A znowu. Niedawno nową szybę wstawiłem, długo się nie nacieszyłem. A który to już raz, panie Zdzisiu? U mnie drugi, ale u Karolaka w piekarni 3 okna poszły. Chyba dyktą zabije, przynajmniej nie będzie kosztów. Ale to przecież trzeba zgłosić na policję, no. Niech szukają wandala. A co pani myśli? Zgłosiłem. Śledztwo w toku, ale pewnie umorzą niedługo. No nie, no tak być nie może, panie Zdzisiu. Tak być nie może. A co mam zrobić? Na monitoring mnie nie stać, a tym bardziej na ochronę. No chyba, że pani ma jakiś pomysł. A żeby pan wiedział, panie Zdzisiu, że mam pomysł. Ja nic nie wiedziałem. Bóg mi świadkiem, nic nie wiedziałem. Proszę się nie bać. Pomogę pani. Co jest? Nie chce wyjść? Zaczyna panikować, jak tylko słyszy mój głos. Może ma powody, żeby bać się mężczyzn. Ja nawet nie wiem, czy ona rozumie, co do niej mówię. Zero kontaktu. Psycholog był? Na urlopie. Wydzwoniłem drugiego, ale będzie najwcześniej za 2 godziny. To za długo i za zimno. A wiemy, jak długo tam jest? Syn właściciela zanosił jej żarcie od 2 dni. To? Zanosił jej to? Rozmawiał z nią w ogóle? Nie, po prostu nie chciał, żeby głodna była. Czemu nie powiedział rodzicom? Ojcu, matka nie żyje. No, wycofany jest z lekka.
Próbowałem się z nim dogadać, ale trudno złapać z nim kontakt. No dobra. To moja kolej. Czekaj. Nie wiem, jak zareaguje. Może być agresywna. No dobra, no zaryzykuję. Potem mnie wezwałeś chyba, nie? Halo? Nie bój się. Nie bój się, nic ci nie zrobię, tylko tu położę rękę, okej? Sierżant Aleksandra Grodziec, jestem tutaj dzielnicową. Usiądę tutaj, dobrze? Obok ciebie. Spokojnie, chcę ci tylko pomóc. Mogę tu zajrzeć? Dobra, zrobię to bardzo powolutku. Zobacz, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I tak sobie z tobą poleżę. Okej? Tutaj widzę, że się boisz. Nic ci nie grozi, jesteś już bezpieczna, okej? Nie bój się. Nie bój się, nie bój. Słuchaj, nie wiem, co się stało, ale nie jesteś sama. I obiecuję ci, że od tej pory przejdziemy przez to razem. Nie zostawię cię tutaj. Chodź. Chodź, zabiorę cię stąd. No, powolutku. Miejsce zróbcie. Idźcie stąd. Powolutku. No i super. Ustoisz chwilę? Dobrze. Trzymaj się, dam ci Polskę swoją, dobrze? Wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Dobra, złap się mnie i idziemy powolutku, krok po kroku. Już parę kroków jesteś w radiowozie. No, ej. Kurwa, pogotowie! Pogotowie! Kurwa, oddychaj, jest okej. Po 10 minutach karetka była już na miejscu. W drodze do szpitala dziewczyna odzyskała przytomność, ale nie powiedziała ani słowa. Nadal nie wiedzieliśmy, kim była i co robiła w tej cholernej psiej budzie. Dzięki. Za co? Gdyby nie ty, Julki, już by nie było. Mogłem pomóc, to pomogłem. Nie ma tematu. Jak z nią w ogóle? Panie doktorze, jak z tą dziewczyną? Jest wyziębiona, odwodniona, w dużym szoku. No i jest w połogu. W jakim połogu? Urodziła dziecko. Ale dziecka przy niej nie było. Musiała urodzić w ciągu ostatnich kilku dni. Łożysko wydalone, no ale niestety nie została dobrze opatrzona. To jest cud, że się w tych warunkach sepsia nie wdała. Naprawdę cud. Kiedy będziemy mogli z nią porozmawiać? Najwcześniej jutro, bo dostała naprawdę dużą dawkę leków usypiających. Nie, ale musimy się dowiedzieć, co z tym dzieckiem. Rozumiem, ale w tej chwili to ta kobieta jest moją pacjentką. O nią muszę zadbać. Coś się zmieni, dam znać. Zabiła dziecko? Dowiemy się. Mam nadzieję. Idziesz? Zostajesz? Idę. Nie zamykaj. Dzięki. Bałówka? Ubrania dla naszej NN. O Jezu, tak, wiem, być może jest dzieciobójczynią, ale to nie zmienia faktu, że nadal jest człowiekiem, okej? Przecież nic nie mówię. Cieszę się. Do jutra. Na razie. Pani dzielnicowa poczeka. Co, znowu sprawa niecierpiąca zwłoki, tak? Tak jest, na wczoraj. Sprawę mamy.
Słucham. Ale tu nie będziemy rozmawiać. Mamy wnioski, postulaty i żądamy wysłuchania, jak się należy. Zapraszam. Goko? Gorczakowskich Okien Komitet Obrony. Dziś założyliśmy. Proszę. Oto status. No statut chyba. Statut. Ważne, że oficjalnie jest wszystko. Pieczęci jeszcze nie mamy, ale wyrobimy. Dobrze, a co będą państwo robić? Patrolować ulicę. Regularnie i sumiennie, aż dorwiemy tych wandali. Chociaż liczyliśmy, że to wy ich złapiecie. Czyli w policję się będziecie bawić, tak? No, trzeba zadbać o swoje. No, was się nie można doprosić, prawda? No. W sprzęt się nawet zaopatrzyliśmy. Czujni i szybcy. Oto nasze hasło. Zdzichu, podaj cegłę. A tak. Zabezpieczyliśmy jak na filmie. Proszę bardzo, oto. Ona, możecie nawet odciski zdjąć. A. No. To w kontakcie, pani dzielnicowa. My to już jak koleżanki po fachu, nie? Raczej. No. Zdzichu, idziemy. Do widzenia. Usiądę sobie, dobrze? Obok ciebie. Pamiętasz mnie? Wczoraj się widziałyśmy. Jestem dzielnicową. Mam na imię Ola. A ty? Jesteś stąd, z Korczaka? Chciałabym zawiadomić kogoś. Masz tutaj rodzinę, rodziców, chłopaka, męża? Posłuchaj. Próbuję znaleźć twoje dziecko. Wiesz, gdzie ono może się teraz znajdować? Posłuchaj, jeżeli jest szansa, że żyje, będziemy szukać do skutku. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Chcesz, żebym została? Dobrze, zostanę. Spokojnie. Chcesz porysować coś? Co, powiedziała coś? Wiesz co, no tak bym tego nie nazwała, ale... Patrz na to. Okej. No w szkole pewnie miała 5 z rysunku. Nie o to mi chodzi. Jestem trochę dłużej tutaj niż ty i to jest kamienica na Stolarskiej. Jesteś pewna? Byłam tam nawet ostatnio, rozmawiałam z dozorcą i... Gadaliśmy o tym, że to kiedyś bardzo ładna kamienica była, a teraz tylko straszy. No dobra, to wskakuj, jedziemy. Nie jestem do końca swoja na Gorczaku, ale tym razem nos mnie nie zawiódł. Dozorca ze Stolarskiej rozpoznał na zdjęciu Milenę Nowak, bo jej siostra mieszkała w tej kamienicy.
Urszula Bardycka. Nie było jej akurat w domu, ale zostawiliśmy prośbę o kontakt i 2 godziny później zjawiła się na komisariacie. Moja kochana siostrzyczka znowu coś nawywijała. Co to znaczy znowu? Od zawsze z nią były same problemy. Oczko w głowie rodziców. Zdolna, niech się uczy, mówili. Rysować umiała, owszem, przepięknie, ale poza tym pstro w głowie. A konkretnie? Na wszystko jej pozwalali. Niczego nie wymagali. I do grobu ich wpędziła. Co to znaczy? Narkotyki. Zaczęła jak miała 16 lat, potem uciekała z domu, wykradała srebro po babci i zanosiła do lombardu. Mieszkałyście razem. Ostatnio tak, bo wróciła z brzuchem. Mówiła, że już nie bierze, no to ją przygarnęłam. W którym była miesiącu? Końcówka 7. Ale z kim zaciążyła, to mnie nie pytajcie, bo nie mam pojęcia. A kiedy widziała ją pani po raz ostatni? 1,5 miesiąca temu. Strasznie się pożarłyśmy, ale przepraszam, ciąża, nie ciąża, ja nie będę robić za służącą. I nie kontaktowałyście się od tego czasu? Nie miałyśmy jak, ona wyszła z domu tak jak stała i tyle ją widzieliśmy. I nie szukała jej pani? A po co? No to w końcu pani siostra, a do tego w ciąży. Od zawsze z nią były same problemy. Pewnie poszła do tych swoich, Swoich, czyli? do tych ćpunów cholernych. Jak ją głód złapał, to siły na nią nie było. Przepraszam. Zdenerwowałam się. Dowiem się w końcu, co zrobiła. Pani pewnie myśli, że ja jestem potworem. Ja niczego takiego nie powiedziałam. Ja naprawdę próbowałam jej pomóc. Ale ja też mam swoje problemy. Mąż, 2 dzieci. Pani siostra jest w szpitalu na Tęczowej, jakby chciała pani ją odwiedzić. Nie. Nie mogę, nie dam rady. Nie mogę. To dziecko to miał być chłopiec, wie pani? Miał być Adaś. Po naszym ojcu. Jak miała lepszy dzień, to się śmiałyśmy, że z moimi chłopakami założą gang taki gorczakowski. Komisariat na Gorczaku. Kraty mi otwórz. Tak? Moment. Zaraz do was ktoś przyjedzie. Ola, wróć. Nie spodoba wam się to. Noworodek płci żeńskiej. Odcięta pępowina, brak widocznych obrażeń. To już się patolog wypowie, a przyczyna śmierci? No to po sekcji się okaże. Kto go znalazł? Ten chłopaczek. Trochę przymarzł, ale skrywa chojraka. A ty nie powinieneś być w szkole? Sezon grypowy. Zwolnili nas po 4. lekcji. A co tutaj robiłeś? Pochodzić nie można? Ciągle trąbią, że dzieciaki tylko przed kąpem siedzą. A jak człowiek chce odetchnąć świeżym powietrzem, to też źle? Monreal. Jak masz na imię? Paweł? A naprawdę? Tak naprawdę to Kostek. Rodzice wiedzą, że tu jesteś? Mam tylko tatę. Mama nie żyje. A tata ma jakiś telefon? Nie ma. Jest antysystemowcem. Internetu też nie chce założyć, bo mówi, że mózg mi się zlasuje. Dobra, nie swaniakuj. Dawaj ten numer. Się pan uparł. Dlaczego nie chce pani odwiedzić siostry? Mówiłam już pani, nie jestem gotowa. Ale zdaje pani sobie sprawę z tego, że ona nikogo nie ma? Nie ma mieszkania, nie ma pracy, nie ma gdzie iść. Ona teraz potrzebuje pomocy. Ale za dzieciobójstwo to chyba jest jakiś paragraf. Ale Hola nie ma żadnych dowodów, że to jest dzieciobójstwo. Ale dziecka nie znaleźliście. Nie. Pewnie tak przyćpała, że nawet nie pamięta, że urodziła. Boże, jaki wstyd.
Naprawdę pani myśli, że ona mogła to zrobić, że mogła zabić swoje dziecko? Nie wiem. Nie wiem, mówiła, że chce zostać matką, że to jest jej jedyna szansa na normalne życie. Ja próbowałam jej wierzyć, ale to jest narkomanka, tacy ludzie się nie zmieniają. Czyli nie pomoże jej pani. A pani by umiała? Po tym wszystkim, co nam zrobiła, mnie, sobie, rodzicom. Nie ma pani pojęcia, jak to jest. To ja zawsze byłam tam mniej zdolna. Do sklepu poszłam na kasjerkę i tyle. A ona mogła mieć wszystko. I co ma? Dobrze. Tylko żeby pani nie żałowała. Bardzo trudno jest odzyskać bliską osobę. Ja próbowałam jej szukać. Niech mi pani uwierzy. Tylko że ja nie znam jej kumpli. Znam jedną jej koleżankę, Klarę. Słuchaj, Milena była u tej koleżanki jakieś 1,5 miesiąca temu. Ta cała Klara pożyczyła jej hajs, ale do chaty jej nie wpuściła. A niezła koleżanka. No, tam był jakiś problem z narzeczonym podobno, zresztą nie chciał się zgodzić, zresztą nieważne. Milena podobno skontaktowała się z jakimś swoim starym znajomym, tylko trudno było bardzo ustalić jego personalia, bo oczywiście jedyne, co ta koleżanka pamiętała, to, że nosił hawajskie koszule. A ten miłośnik Hawajów to kto, wiemy? No właśnie, słuchaj, wydaje mi się, że wiem. Kojarzę takiego jednego surfera świadomości z Hawajów, Brianek niejaki. Właśnie do niego jadę. To poczekaj, pojadę z tobą. Nie trzeba. Aloha. Sodoma i Gomora, co? No lepiej bym tego nie ujęła. Ale nam się sąsiedztwo trafiło. Ciągle tylko imprezy, hałasy, muzyka od rana i żeby jeszcze Chopin, ale nie, techno jakieś. No może to tak naiwnie zabrzmi, ale nie próbowaliście się państwo dogadać? Nie ma z kim. Chodzą cały czas nieprzytomni. Nie wiedzą, co się dzieje, jaki dzień jest. Kraj by pewnie też pomylili, a policja? Tyle razy was wzywaliśmy i co? Przyjeżdżacie, pogrozicie palcem i finał. Sanepid też wzywaliśmy i nic. Z całym szacunkiem, ale każdemu by nerwy puściły. Bogdan, obiad stygnie. Aż się serce kraje, jak pomyślę, jak tacy sobie życie marnują. Do widzenia, pani. Do widzenia, do widzenia. Mam nadzieję, że zrobicie z tym wreszcie porządek. A pani tu czego? Bo jakoś nie przypominam sobie, żebym zapraszał. Sierżant Aleksandra Grodziec. Sprzątacie czasem te salony? Może sprzątamy, może nie sprzątamy. Nasza sprawa. A psom nic do tego. No akurat artykuł 165 kodeksu karnego mówi co innego, ale o tym może później. Znasz ją? Znam. No co taki nagle mało rozmowny? No a co mam powiedzieć? Dość miałem suki. Przykleiła się do nas, żarła za darmo. I to za dwoje. A z siebie? Z siebie nic nie dawała. Co mi nadawać? A choćby i dupy. Nie interesuje mnie. Komu? Byle kasa się zgadzała. Ja interesów charytatywnie nie prowadzę. Co jej zrobiłeś? Ja nic. Tylko ją pogoniłem. No, a jeżeli już pani sierżant zaczęła temat, to no, zajęty jestem trochę. No to przykro mi, będziesz musiał przełożyć swoje plany. Ale za co? Ja nic nie zrobiłem. Za sutenerstwo chociażby, a potem się pomyśli, za co jeszcze. Rączki, kurwa! Puść! Przestań, kurwa! Puszczaj, bo pożałujesz! Przestań się wydurniać. Masz.
Miłośnik Hawajów na razie zostaje. Ale w temacie Mileny Nowak za dużo nie powiedział. A długo u niego przebywała? Wie, gdzie urodziła? Nie. Kilkanaście dni, nie liczył dokładnie. Ale zniknęła z dnia na dzień, więc też nikt jakby do końca się nie przejął. Też pewnie nie było się komu spowiadać. Cholera, myślałam, że się czegoś dowiemy. Jak z nią w ogóle? Gadałeś z nią? No bez zmian, ciągle na lekach. Ciągle milczy i ciągle rysuje. Właśnie, czekaj, rysunki miałam przejrzeć. Co jest? Czyli ten facet wygląda jak ten sąsiad ich, ten starszy pan taki, co się skarżył, że ma syfiarzy za płotem. Aha, no jeżeli on tam mieszka, no to nie dziwne, że go zapamiętała, nie? Czekaj, mogę? Proszę. Bogdan Emilia Czerwińscy. To ci sąsiedzi Briana? Kartotyka czysta, ale... Czekaj. Jakiś mandat za złe parkowanie. Wypadek samochodowy 10 lat temu. Ich córka w nim zginęła. Kierowca był pod wpływem narkotyków i uciekł z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Dziewczyna była w ciąży. Co myślisz? No myślę, że to trzeba sprawdzić. Odpiałaś, kurwa! Po co palisz to gówno? Dudą! Znicz, ogród, noc. Nie wiedziałam jeszcze, czego dokładnie byłam świadkiem, ale ewidentnie czerwińscy coś ukrywali. I skoro dziewczyna w szpitalu narysowała właśnie tego faceta, to musiała mieć jakiś poważny powód. Nie wiedziałem, jaką lubisz. Czarną. No to się nie strzeliłem. Masz niezłego nosa w ogóle. 2 ciała czy więcej? 2 na razie. 2 młode kobiety. Jedna 25-30 lat, a druga, ciężko powiedzieć, technik mówi, że z pół roku leżała w ziemi. Jakieś dokumenty, namiary? Czy znowu NN? No, pokazała mi zdjęcie sąsiadom, ją rozpoznali. Mówią, że mieszkała tutaj jakiś czas. A potem zniknęła mniej więcej w tym samym czasie, co Milena.
Też w ciąży było? Widocznie Brian nie lubi ciężarnych, a reszta stwierdziła, że miały, nie wiem, dość. A co z dziećmi? Szukamy. Dwie martwe dziewczyny, jedna ledwo żywa w szpitalu. Wszystkie były narkomankami w ciąży i urodziły. Co one ci zrobiły, co? Twoja córka była w podobnym wieku jak te znalezione denatki. Zostaw moją Adę w spokoju. Bo Nie ręczę za siebie. Piękna, mądra. Tak bardzo chciała być mamą. Gdyby nie ten cholerny ćpun. dostał wyrok. Wciąż siedzi, sprawdzałem. I co z tego życia jej to nie wróci? Nie ma jej już i nie będzie. Żadna kara nie będzie wystarczająca. A co to ma wspólnego z tymi dziewczynami? Nie mogłeś na nie patrzeć. Przypominały ci córkę. Do pięt jej nie dorastały. To były tylko głupie narkomanki. Wszystko miały w dupie, byle się tylko naćpać. Gdzie są ich dzieci? Gdzie są ich dzieci, świrze jeden? Je też zabiłeś? A one co ci zrobiły, co? Dostały drugą szansę. Jaką szansę? Na co? Na co, kurwa? Co zrobiliście z dziećmi tych zamordowanych kobiet? Ja nie chciałam. Nie chciałam ich zabijać. Ale Bogdan się uparł. Mówił, że tylko z czystą kartą mają szansę na normalność. Jak to zrobiliście? Zgarnialiście je z ulicy? Ściągaliście podstępem do domu? Nie. One mieszkały tuż obok, za płotem. Dawałam im jeść po prostu. Tak pani zdobyła ich zaufanie. Okej. I co było potem? Mówiłam, że mamy wolne pokoje, że w ich stanie powinny mieszkać w normalnych warunkach, że się o nie martwimy. To była pułapka. Mieszkały tam do porodu. I wtedy? Bogdan je zabijał. Matki. A co robiliście z dziećmi? Nie wiem. Nie wierzę. Sama byłaś matką. Kiedy się stałaś takim potworem, co? Bogdan się tym zajmował. Czym? Sprzedawał je w darknecie. Komu? Dokąd? Czy to w ogóle wiesz, kto tam grasuje? Pedofile. Zwyrodnialcy. Te dzieci pewnie właśnie do nich trafiły. Nie. To byli normalni ludzie. Znaczy się, ja wiem, komu je sprzedawał. To jest twoja ostatnia szansa, żeby pójść z nami na współpracę i pomóc odnaleźć te dzieci. Ostatnio jedna dziewczyna urodziła martwe dziecko. Zaniosłam je na działkę. Bogdan nic o tym nie wiedział. Dlaczego to zrobiłaś? Chciałam, żeby
żeby ktoś się znalazł. Żeby to się już skończyło. Żeby to się wreszcie skończyło. No proszę, mówiłam jej, że pani przyjdzie. Szukałam cię. Ale tylko przez chwilę, a potem machnęłam ręką, bo byłam na ciebie zła. Chciałam, żebyś sama do mnie przyszła. Żebyś poprosiła o pomoc. Chciałam wiedzieć, że ci zależy. Ale teraz wiem, że ty po prostu nie byłaś w stanie, bo to choroba jest. Wyciągnę cię z tego bagna. Obiecuję. Pójdziesz na terapię, na studia, będziesz rysować i będziesz opowiadała Adasiowi bajki. Bo jego też odnajdziemy razem. Ty i ja. Jeśli tylko będziesz chciała. Julka. Julka, słyszysz mnie? Jeśli mnie słyszysz, to chcę, żebyś wiedziała, że bardzo cię przepraszam. Ja wiem, że ci spierdoliłam życie. I wiem, że to jest moja wina. Wiem, że nie było mnie przy tobie, kiedy się bałaś. Nie trzymałam cię za rękę, jak stawiałaś pierwsze kroki. Nie czytałam ci bajek, nie brałam cię na sanki. I to nie jest tylko wina mojej matki. Bałam się, Skarbie, po prostu bałam się, że tego nie udźwignę, nie umiałam jej się sprzeciwić, ale proszę cię, nie zostawiaj mnie teraz. Nie zostawiaj mnie teraz, Skarbie, bo ja nie mam po co żyć, jak ciebie nie będzie. Grodziec, co tam? Goko cię wzywa. Pilnie. Pojedziesz? Kto? Mamy go! Mamy go, pani dzielnicowa, mamy! Złapaliśmy na gorącym uczynku. No cegła jeszcze cieplutka. Gdzie ten wandal jest? Panie Zdzisławie! Idę, no. Dalej zobaczymy, jak się teraz będziesz tłumaczył. Jezu, co wy zrobiliście? Dziecko sznurem związaliście? Samowolka zasrana. A co, karceru nie było?
Może od razu szubienicę? Pomyślimy o tym następnym razem. Naprawdę proszą się państwo o poważne zarzuty. Nic ci nie jest? Zaraz. Przecież ja cię znam. Jesteś Kostek, tak? Kostek, czemu ty szybę wybijasz? Obowiązków ma za mało, to się w dupie poprzewracało. Jakbym był twoim ojcem. Z panem nie rozmawiam teraz. Dobra, już nic nie mówię, no. Co się dzieje? Najpierw wagary, teraz to? Tata nie będzie zadowolony. Proszę mu nic nie mówić. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Spokój, powiedziałam. Nie o to chodzi. A o co? No mów. Ja to wszystko dla niego robię. Dlaczego? Znaczy się te szyby wybijam, Jak to? bo mój ojciec jest szklarzem. Ja mu dam smarkaczowi. Mało się nawąchał pasa. Ej! Hola, hola! Dobrze, że żona też nie pozwalała. No i dobrze robiła. I zawsze mówiła, że dziecka się nie bije. A pan wie co, miał ochotę pasa wąchać? To są metody wychowawcze? A słowo jednak nie skutkuje. Dobrze, żeby było jasne. I ja chłopca nie usprawiedliwiam, okej? Tylko się zastanawiam, czy nie było przypadkiem tak, że on się w domu nasłuchał, jak to panu jest ciężko, że pan nie ma pieniędzy, nie ma klientów. No to mi ich załatwił, tłukąc im szyby. Obiecałem jego matce, że wyrośnie na ludzi, że będzie z niego dumna. Ale jest ciężko. Aluś, mój drugi syn, on potrzebuje więcej opieki, a ciągle brakuje czasu i... Dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko pan też musi zrozumieć, że to pan jest dorosły. I on faktycznie zrobił głupotę. Ale intencje miał dobre. Niech pani da spokój. Sławuś? Żeby mi to było ostatni raz, rozumiesz? Ej, Przepraszam, tato. Ja to wszystko naprawię jakoś. No dobrze. Słuchaj, Kostuś, ty zajmij się szkołą, a ja robotą i klientami. Dobrze? No, przeprosisz wszystkich co do jednego. to może nie wystarczyć, Kostuś. Rozmawiałam z poszkodowanymi i powiedzieli, że wycofają swoje zarzuty, jeżeli przez miesiąc będziesz sprzątał ich klatki schodowe, wyprowadzał psy pani Róży i sprzątał po nich kupy. Okej? Jak bardzo z nią źle? Ola, wiem, że byłam złą matką. I wiem, że zniszczyłam twoje życie. Ale jeśli dasz mi szansę, to ja postaram się to wszystko naprawić. Ola, kocham cię. Zobaczysz, od dzisiaj będziesz miała matkę, na jaką zasługujesz, przysięgam. Cześć. Hej. Co wiemy o Denacie? Elegant w niemodnym garniturze z rozpłatanym brzuchem. Groby okradacie? I się jeszcze tym chwalisz? Darek nie ma nogi. Ja muszę wiedzieć, gdzie jest ta noga. Znajdźcie ją. No teraz to ja muszę wiedzieć, gdzie jest ta noga. Stój! Policja! No, ale pierwszy raz coś takiego na dzielnicy to ludzie przeżywają. Policja! Stój! Policja! Zostaw go! Złoto? Tak.
Sygnecik, pierścionek, owszem, ale po chuj komu noga? No właśnie!